Dzień dobry, jest zima, ale za oknem plusowa temperatura. Od tygodnia otrzymuje się temperatura powyżej 5 stopni w dzień. Oscyluje między 7 stopni, 6 stopni i grzeje też słoneczko, więc warto wyjść do ogrodu i trochę popracować. Tego, czego nie udało się zrobić późną jesienią, można teraz dokończyć. Też grabię pozostałe liście dębów, obcinam trawę, zresztą zobaczycie, co jeszcze robię w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Czas zrobić porządek przy tawułkach na wysokość 30 cm, ale można i przyciąć niżej albo wyżej. Tu już przycięta. To można zobaczyć, że ona nie była przycinana w lecie, a lepiej 2 razy przycinać, ze względu na to, że ona wtedy ma taki ładniejszy kształt, taki bardziej zwarty pokrój. Tu ma takie dosyć, latem to może nie widać, ale tak jesienią i kiedy nie ma tych liści, to nie wygląda ciekawie. Lepiej przycinać częściej. Drugi krzew zrobiony. Te gałązki, które poobcinałam, niektóre z nich, bo jest ich bardzo dużo, na przykład takich nie za grubych, ale i też nie za cienkich, włożę do wody. Niektóre włożę po prostu do ziemi, powtykam i one też się bardzo ładnie ukorzeniają. Może tu mam taki właśnie pęczek przygotowany już do włożenia do pojemnika z wodą. W ten sposób szukam oszczędności, rozmnażając rośliny nowe rabaty. Są to rośliny, które są łatwe w uprawie, na pewno łatwo można sposobem domowym rozmnożyć. Chciałam Wam pokazać na przecinaniu porzeczki czarnej, może jaki zapach się unosi. No naprawdę ma bardzo, bardzo silny aromat i one całą zimą stoją w takiej konewce w wodzie i one mają korzonki. Już trawy bambusowe nie wyglądają tak dekoracyjnie na koniec sezonu, czyli już w lutym. One oczywiście tworzą taką piękną, bujną plamę takiego jasno-brązowego koloru. Można zobaczyć, że te kwiatostany, one nie tak jak w przypadku miskantów, ulatują wraz z powietrzem przy silniejszym wietrze. One dalej tworzą zwartą kępę i w przypadku na przykład takich większych kęp, bo tu mam na przykład inny kolor, to jest taki żółtawy i ona już się inaczej zachowuje. Też śnieg leżał, więc one też się powygniatały i z tego względu po prostu wycinam, bo nie wygląda dekoracyjnie ta kępa. Nie ma wiatru, więc dobra pogoda na cięcie traw. Wychodzą wiosenne cebulki i też je odsłonię. Zbieram dosyć tak, żeby można było łatwo później obwiązać. Już zapraszam wiosnę do ogrodu. Później jak będzie roślina, to po prostu przyczepię 2, 3 w środku. Będzie taka bardziej roślina, która jest nieodporna na jakieś temperatury, spadki temperatur. Na przykład jakbym chodziło o miskant, no to osypują się te pędy kwiatostanowe i trzeba by dużo więcej pracy poświęcić, bo najpierw kwiatostany obciąć. Dzisiaj posadzę cyklamenki takie dzikie, nie takie sklepowe, jakie się kupuje, takie duże, które kwitną bardzo obficie. Są takie delikatne, malutkie,
w takim nie za bardzo wilgotnych warunkach. Tu pod tym krzewem będzie bardzo dobrze im, ze względu na to, że też drzewo będzie wypijało wodę. Bulwy. I ja sobie je po prostu będę sadzić niezbyt głęboko do ziemi. Potem przykryję je warstwą liści. Mniejszą, większą, różne rozmiary. Będą miały rozproszone światło. I tu takie drugie miejsce znalazłam. Jest takie rozproszone światło, to jest bardzo ważne. Jak one są połączone, to ich po prostu nie rozdzielam. O, takie posadzę w takich kępach, bo one rosną w ogóle kępowo. Jedną z tych bulw, takie naprawdę, ona jest taka płaska, ale bardzo szeroka. Posadzę do doniczki z ziemią. To jest taka ziemia z ogródka. Ona ma dużo takiego drenażu naturalnego, czyli takich kamyczków, tak żeby one mogła odchodzić łatwo woda. Więc trochę zrobię takiego dołku i ją położę. Później jeszcze z góry można przysypać troszkę ziemi, trochę kamyczków. Tak. Najlepiej, żeby to były wapienne kamyczki. Ukryłam te cyklamenki takimi liśćmi suchymi. Tę osłonę zastosowałam właśnie przed takimi wielkimi zapowiadanymi deszczami i później temperaturą poniżej zera. Jest to taka ochrona tymczasowa, ze względu na to, że cyklameny zostały posadzone kilka dni temu i jeszcze się nie ukorzeniły. Nie chciałabym ich tak zostawiać na te opady deszczu, później na mróz, bo to zmniejsza, znaczy stwarza ryzyko, że one po prostu mi zostaną zniszczone, więc zostawiłam w ten sposób takie chochoły i zobaczymy, jak one zdadzą egzamin. Może w ogóle nie trzeba było takich osłon. Tu mam jedną hortensję bukietową, tu następną i od sposobu cięcia zależy, jak będzie hortensja później wyglądała. Ta hortensja tutaj na przykład, ona jest bardzo zacieniona, bo tu jest magnolia, tu są cisy, jałowce i ona też jest wygięta w taki sposób do światła, więc ja po prostu zatrzymuję w formie tu pnia od dołu, tam gdzie nie docierają promienie słoneczne i obcinam tylko górę w ten sposób, żeby te pędy tutaj były kwiatostanowe, tak na ścieżkę wychodziły. I od dołu przycinam, dlatego że i tak tu jest mało światła. Każde kwiaty, hortensje wytwarzają więcej tych kwiatów, jak po prostu więcej światła dociera. I prowadzę ją też w takiej formie dosyć wysokiej, tak po prostu mi się podoba. Można nawet obciąć mocniej, ale to i tak jest cień, więc one po prostu muszą wyjść z tego cienia do światła, żeby móc rozwijać pąki kwiatowe. Natomiast ta hortensja, tak jak mówiłam, ona jest poprowadzona w formie takiej wysokościowej. Ona, kiedy kwitnie, to tworzy przepiękną ścianę pełną kwiatów. Mi zależy, żeby ta hortensja utworzyła, tak jak w poprzednich latach, ścianę kwiatową, ale teraz znowu, żeby ta ściana była wyższa, żeby ta wysokość rośliny z kwiatami była wyższa. Później będę musiała używać innego sekatora, innych takich narzędzi do obcinania. Natomiast obcinam tutaj też właściwie tak dosyć mocno, żeby nie wychodziły na ścieżkę te kwiaty, a tu poniżej są posadzone inne kwiaty, które kwitną wiosną i latem. Więc żeby ich nie zacieniać, to po prostu obcinam. Tu są dwie hortensje, one właściwie tworzą już jakby jedną całość. I tu na przykład
Jak mam rozwidlenie, to nad pierwszym lub drugim oczkiem przycinam. Tu akurat są dosyć silne te pędy, więc zostawiłam nad drugim, ale tu na przykład sobie wytnę nad pierwszym oczkiem. Tak, tu jest taka gałąź, która jest dosyć słabsza, to przytnę w ten sposób. Nie zawsze jest to jakąś tam taką regułą, czyli przytnę mniej czy więcej. Na pewno słabsze obcinam bardziej, bo z takich wiotkich to one tylko tworzą liście, a i takim słabsze pąki kwiatowe, mniejsze pąki kwiatowe. Teraz obecnie zaczynają już takie te kwiatostany opadać, ze względu na to, że już te kwiaty nie trzymają się tak mocno i zaczynają mi śmiecić trochę w ogrodzie. Trudno je później pozbierać, dlatego że wiatr wywiewa w każde strony. Tu zachodzi na róża, więc też mocno przycinam. Większy wiatr i wszystko by zaczął zdmuchiwać. O. Później chyba będę drabinki używać do obcinania tu na róży. O. No, wcale nie tak łatwo. I tak oto wygląda przycięta hortensja. Ja właściwie nie wyrzucam tych kłosów. Ja po prostu je zbieram łącznie, potem związuję sznurkiem i mam i używam do przykrycia na kolejny rok. Przykrycia takich delikatnych jakichś roślin. Więc sobie tu zbieram te wszystkie kłosy, które poobcinam. Może nie wszystkie, ale staram się większość. Tak, o. Suche miejsca, teraz były suche dni i to się ładnie wysuszyło. Miskant jeszcze w pełni urody. Jak będą zapowiadali mrozy, to właśnie tymi związanymi ścinnikami, to co pozostało, wezmę w te metalowe takie osłonki, wezmę w ten sposób jedną, drugą sobie tak powkładam i otulę pampasową, jeżeli miałyby być duże opady śniegu, tak żeby po prostu nie napadało do środka i żeby one nie były takie narażone właśnie na tą wilgoć z opadów śniegu. Kontynuuję zbieranie liści, takich tych już ostatnich, bo na drzewie już ich nie ma, już opadły, tylko tu wiatr przewiewa, więc tak żeby było widać wczesnowiosenne cebulki, jak kwitną, to po prostu sprzątam liście, też żeby ślimaki nie miały takich dobrych warunków do rozwoju. Mi zależało, żeby jednak tę stronę wzmocnić, czyli prawą stronę, żeby ona tak nie rosła jednostronnie. Tu jest taki dosyć duży pęd, który mi wszystko znowu roślinę przegina na inną stronę, więc ja przytnę sobie mniej więcej o tutaj, tak, dosyć dużo obcięłam, ale tak, żeby ona dobrze mi się rozgałęziała na inną stronę. O, i tu przycinam, tak,
dosyć mocno. Nad pierwszym oczkiem ona będzie i takie słabe też wycinam, cieniutkie też tnę w ten sposób. Zresztą tu jest jarzębina wyżej, więc to też ogranicza w pewien sposób moje cięcie i wzrost tej rośliny, bo ona jest zacieniana. Z dołu mam tą gałąź, ale że mi zależy na takim drzewku, to po prostu wycinam. Ja niektóre z tych pędów włożę, takich tych grubszych, do wody. I one też mogą się ukorzenić. Tak, na pewno łatwiej z takich z liściowych latem, ale jak mamy nadwyżkę, można spróbować w ten sposób ukorzenić. I tak wygląda po obcięciu mocny pęd. On jest trochę skrzywiony, ale czy to wszystkie drzewa rosną prosto? No nie, więc może być jak najbardziej w ten sposób prowadzone drzewko, że może być przecież trochę zakrzywione i później idzie dopiero korona.